wyciągamy oczywiście naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. Teraz sobie tutaj na drugi bok, w drugą stronę sobie przewracamy nasz telefon i podwadzamy tutaj naszą zaślepkę tutaj po całej długości. I pod nią widzimy dwie śrubeczki. Są to śrubeczki gwiazdkowe. Odkręcamy. Następnie tutaj odwracamy nasz telefonik i wyciągamy naszą całą tutaj obudowę z wszystkich stron. Tutaj zobaczcie, podwadzamy sobie najlepiej pazurkami, jeśli mamy. Wybijamy do wewnątrz nasz tutaj cały telefonik środkowy. Tutaj jest z naszej obudowy. To jest ciekawe, uważajcie na te zaczaski, bo tutaj koło jest multum, naprawdę zaczasków z wszystkich stron. Tutaj z tej strony widzicie, one później będzie ciężko później z powrotem przy montażu je zamontować, by idealnie się dopasowały, więc później Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. I teraz tutaj zobaczmy, podwadzamy sobie tutaj klawisze boczne, tą płytkę tutaj w tym miejscu. Tutaj najlepiej od samej góry sobie wjechać. Tutaj zobaczmy. Tutaj sobie szukamy jeszcze dodatkowych śrubeczek. Tu jest jedna, tu jest druga i tu jest trzecia. W tym przypadku są to śrubeczki. Tutaj widzimy krzyżakowe, odkręcamy je. Tutaj dość małych rozmiarów, byście sobie tutaj nie pogubili. I oczywiście odkładamy sobie w inne miejsce jak poprzednie. I tu jeszcze jedna. Już tutaj wszystkie zostały odkręcone w 3 miejscach. Teraz sobie tutaj podwadzamy naszą klawiaturkę numeryczną funkcyjną wraz z membranką. I zobaczcie, tutaj w tym miejscu podwadzamy z płyty głównej i wypinamy. I w tym momencie możemy sobie już tutaj swobodnie wymienić naszą nakładkę klawiaturki, membrankę i płytkę. I teraz sobie odwracamy nasz telefonik. Tutaj z tyłu zobaczmy, mamy do odkręcenia. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta śrubka. Odkręcamy je wszystkie. Są to takie same śrubki jak poprzednio. Tutaj krzyżaki, no chyba nawet w takich samych rozmiarach. Zgadza się, więc sobie je nie pomylimy w tym miejscu. I ostatnia śrubeczka. I teraz tutaj zobaczcie, nam tutaj ekspresowo samoczynnie tutaj wyskoczyła ta blaszka mocująca. Teraz sobie tutaj będziemy demontować nasze wszystkie podzespoły. Tutaj aparat, tu widzicie za antenkę zasięgową, tutaj antenkę zasięgową sobie wypinamy. Taka mini antenka zasięgowa. W tym telefoniku tu mamy takie fajne zaślepki. Tu jest jedna, taka odsłaniająca. Wibracja, która tutaj w bardzo prosty sposób można wyciągnąć. Tutaj fajnie, zobaczmy. Tu wydaje się, że to takie skomplikowane, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. Tu jest kolejna
tutaj po osłonie nasze naklejki. Tutaj sobie ją wyciągamy. I tutaj jeszcze musimy oczywiście wyciągnąć ten cały tutaj nasze bateryjki wraz z flashem i tutaj czytnikiem naszych kart pamięci. Tutaj podwadzamy w takim tutaj miejscu, by tutaj nic nie uszkodzić. Tutaj z jednej strony już mamy. Teraz tutaj widzicie, tu jest taki specjalny otwór, chyba specjalnie po to, żeby tak jest, żeby tutaj wybić wszystko, więc sobie podwadzamy w tym miejscu. Tu jest kolejna taka fajna blokada, którą też podwadzamy. Teraz trochę możemy już swobodniej to wszystko wyciągać. To oczywiście starajmy się, by nie uszkodzić nic. Tu jak widzicie jeszcze jest tasiemka z tej strony. Ona tutaj była przymocowana, ja ją tutaj nie podwadzałem, ale samoczynnie ona wyskoczyła. I jest też z drugiej strony. Tutaj po odwróceniu naszych podzespołów, tu sobie ją odpinamy. No i tak wygląda tutaj ten cały mechanizm naszego aparaciku w Sonorysonie C901. Tutaj w tym momencie wymieniamy sobie nasz głośniczek od rozmów. Nasz aparacik główny. Tu jest tasiemka w tym miejscu. I teraz już telefon praktycznie się robi już goły. W tym momencie, tu jest tasiemka pewnie od naszego wyświetlacza. Tutaj sobie podwadzamy. Tu jeszcze zobaczymy, na naszej płycie głównej jest mikrofonik. No w tym przypadku niestety jest zgrzewany. No i wyciągamy to wszystko. Tutaj odłączamy od tylnego tutaj korpusiku. Tutaj zobaczcie, tak to wygląda. Ta cała konstrukcja naszego telefoniku. Tutaj jeszcze aparacik, który nam sam wyskoczył. On tutaj był przypięty w tym miejscu. Jeśli chodzi o tych faz podładowania, tu jest fajnie, bezproblemowo możemy go wymienić, nie musimy tutaj lutować ani nic grzewać w tym przypadku, bardzo prosto się go wymienia. I tak samo jeszcze głośniczek główny wraz z antenką zasięgową. Tutaj podwadzamy z jednej i tutaj z drugiej strony. I to wszystko, jeśli chodzi tutaj o poprawny demontaż w tym Sonorysonie C901. To widzicie, nie jest taki trudny, jakby się wydawało. Tutaj troszkę oczywiście na czysty umysł, bez tutaj zmęczenia psychicznego. Myślę, że bez problemu sobie go tutaj ogarniecie. A z tym poradnikiem jeszcze lepiej Wam to pójdzie na pewno. Zakładamy sobie teraz z powrotem wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy naszą antenkę zasięgową w tym samym miejscu, w którym się znajdowała, wraz z głośniczkiem. To sobie wsuwamy odpowiednio. To jeśli chodzi o ten zasięg, to może sobie później go założymy, bo widzę, że nam tutaj wylatuje. To może najpierw sobie założymy nasz wyświetlacz. Tutaj mocujemy na płycie głównej. Teraz sobie zakładamy na naszą tutaj nasz tylny korpusik. Z powrotem tutaj w to same miejsce, w którym się to wszystko znajdowało. Teraz sobie telefonik tutaj
odwracamy, no i z powrotem tutaj montujemy nasze tutaj elementy. Pierwszy był tutaj głośniczek od rozmów. Tu widzimy taki cyndzelek, w tym przypadku to jest taka fajna wytyczna, bo gdybyśmy tutaj dali odwrotnie, tutaj zobaczcie nasz głośniczek, to może by po prostu nie pasował, bo haczyłoby o ten cyndzelek, a w tym przypadku jest to wytyczne, więc sobie tutaj na pewno nie pomylimy, jeśli byśmy po prostu zapomnieli sobie, w jakim kierunku ten nasz głośniczek ma tutaj leżeć. Delikatnie. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem. No i oczywiście, jeśli Wam się podoba kanał, telefony klasyczne, telefony innej maści, dotykowe, to oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, no i oczywiście wspominania Waszych ulubionych telefoników w komentarzach. Dzięki, cześć.